Siemanko, witam Was serdecznie w moim kolejnym kraju z Afryki, który będę zwiedzał podczas podróży wojownika. Jest to dokładnie kraj numer 157 na 193 Organizacji Narodów Zjednoczonych, które zobaczyłem, plus dodatkowo ONZ, plus jeszcze 32. Także można powiedzieć 189. No, trochę jest. To jest moja fura na najbliższe 2 dni. Wyspy Świętego Tomasza i Książęce, czyli São Tomé i Príncipe. Są tak pięknymi wyspami. Jest to drugi najmniejszy kraj w Afryce po Seszelach. I podobno jest tak cudownym krajem, że nie mogę się doczekać, aż Wam go pokażę. Także ruszam do hotelu, zostawić rzeczy, wziąć drona i ruszam zwiedzać. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Sponsorem odcinka jest Holly, bezcukrowy energy drink w proszku. Mieszasz z wodą, pijesz i masz czystą energię bez zjazdu, a z kodem WOJOWNIK dostajesz 10% zniżki. Za wynajęcie takiego Suzuki dałem 80 euro za 2 dni, także spoko cena bardzo. Ziomek przyjechał na lotnisko, dał mi kluczyki, nawet żadnej kaucji, nawet prawka, nic kompletnie. Mówi, masz, jutro się widzimy. Dobry jest. Planowałem jutro pojechać z rybakami na ryby, ale jest tak zburzone morze, że raczej może mi się to nie udać. Wieje bardzo w ogóle. Patrzcie, jak pranie tutaj robią. Suszy się na kamieniach. Taki karaibski klimacik ma ta wyspa. Czyli ogólnie wyspy, to tutaj wyspy Świętego Tomasza i Książęce, to jest 5 wysp. No a ta jest największa, oczywiście. Czyli wyspa Świętego Tomasza. Czy najładniejsza? Nie wiem. Woda tutaj na tej wyspie podobno jest piękna. A dzisiaj już jest taka godzina, jaka jest, także myślę, że jutro to Wam dopiero pokażę ładniej. No, pierwsze co, zatrzymałem się po kartę, bo na lotnisku nie było, ale działa w 3G. Ciekawe, ale aktywował mi 4G, pan powiedział, że za pół godziny powinno zacząć działać. Żółte taksówki, jak w wielu tych krajach tutaj właśnie. I te busiki. No i widać, że zabudowa typowo pokolonialna. Normalnie się zatrzymałem, bo muszę Wam to pokazać. Tutaj w ogóle jest piękna forteca, która chroniła wyspę w czasach kolonialnych przed piratami i najeźdźcami. Ale nie to Wam miałem pokazać. Miałem jutro płynąć z rybakami na ryby, tymi małymi łódeczkami i patrzcie to. Tak wygląda ta łódka. No nie ma nawet takiej opcji. No, to jest forteca São Sebastián z XVI wieku. Teraz to jest Muzeum Narodowe. Nie wiem, czy tam w ogóle mogę teraz wejść. Museo Nacional São Tomé e Príncipe. Dobra, przemiła pani w środku bardzo próbowała mi odpowiedzieć na moje pytanie. Kurde, ciężko się z kimś dogadać po angielsku będzie, ale słyszałem, że tak właśnie może być, bo no wiadomo, no po portugalsku mogę. No tylko można gotówką płacić. Niestety jeszcze nie mam gotówki, bo nie było też kantoru na lotnisku. Nie no, są takie fale, że oni na tych łódeczkach, bo są rybacy. No nie no, mistrz. Ciekawe, jak często wpada do wody. Czyli mój jutrzejszy plan troszkę się zmieni.
bo pierwszą połowę dnia miałem spędzić właśnie na takiej łódeczce, o, z rybakiem, żeby mi pokazali, jak wygląda takie tradycyjne łowienie ryb. Na małych łódeczkach z drewna, z żaglem, ale nie zależy mi. Dobra, jadę i mówię, o, jakaś fajna restauracja. Może zatrzymam się na obiad. się okazało, że akurat w hotelu, w którym się zatrzymuję, dobrze zwróciłem uwagę na nią, bo bym pewnie przejechał dalej. Dobra, jestem już w pokoju. Klasyczek. O, Łocki mi przygotowali, my jestem Piotr Padziak. Dziękuję bardzo. O, zerwałem przez przypadek. No ładnie. Przyjechałem właśnie do osady rybackiej Puntufo. Normalnie oni pływali na takich tradycyjnych łodziach, które z jednego kawałka drewna robili, ale widać, no teraz już trochę inaczej jest. No tam można zobaczyć, jak sobie płyną ziomki. Jak wiadomo, w takich miejscach no, słyną z rybołówstwa właśnie. Bardzo dużo ryb jest tutaj zjadanych, w ogóle owoców morza. Ja też pojadę do miejsca, które słynie właśnie z tego, że można zjeść bardzo dobrą i bardzo dużą rybę. I to właśnie taką ich tradycyjną, znaczy tradycyjnie zrobioną w tych ich przyprawach i tak dalej, ale to wszystko Wam jeszcze pokażę później. Kurczę, chciałem zobaczyć te tradycyjne łodzie, no ale widzę, że to już te łodzie, co są tutaj, to nie mają wiele wspólnego z tym. Tradycja jest tu taka, że na morzu rządzą faceci, tylko faceci pływają łowić, ale za to sprzedawać tylko sprzedają kobiety. Ale to wiecie, jak to jest. O, chyba teraz akurat z rybami przypłynęli. Albo jakiś targ rybny tu jest. Też tak może być. Pogoda się niestety popsuła. Zaraz będzie lało, z tego co widać. Ale to nie jest. Przyjechałem do Coconut Bar, do miejsca, które było bardzo, bardzo polecane. Mają tu pyszne lokalne jedzenie. Możecie zobaczyć, nawet przez TripAdvisor jest polecane. 2024-2025. Bardzo mi się to podoba. Jakby było słoneczko, zdecydowanie ładniej by to wyglądało. No ale jest jak jest. Ale to jest ciężka opcja się dogadać. Żadna ze stron nic nie czai w drugim języku. No. To jest ciężki przekaz. Nie no, to miejsce, no patrzcie jak tam jest czarno. To miejsce by naprawdę było ciekawe i fajne. Znaczy ciekawe, fajne może jest. Hello, senior. Tylko jakby było słoneczko ładne. O, ale są fale. Ale tak poza tym powiem Wam, że naprawdę jest tak pięknie, jest taka dżungla wszędzie, tyle palm. No i tak, rybka z ryżem i warzywkami. No niby takie lokalne, ale chipsy zrobione z bananów, bananas fritas. Przyjechałem teraz właśnie do miasteczka Rocco Acquaízo. Miasteczka, które było wybudowane typowo przez kolonizatorów. Niewolnicy tutaj uprawiali kakao. Tutaj są magazyny. Widać, że tory szły tędy. Okay. Yeah, Carlos, yeah? My name is Moises. Moises. Oh, Moises. Sorry, Carlos, your friend. And you? Peter. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you. Okay, where we are now? Okay, is it the name of the Rosa Plantation Cocoa? Yes, in the Rosa in 1854, the one Portuguese people, and his name is Barão de Aguazé. Yes, it's in the Rosa, the Palmaroy and the cocoa. Or now finish the Palmaroy and the cocoa is good.
It's okay. Okay. Who living here now? Now in the people can live in here, 2,000 people. 2,000 people Yes. in this small city. 2,000 people. Yes, Oh wow. yes, Okay. Yeah, live in here. Okay. But now the people can live in here. I from Cape Verde, Cabo Verde. Okay. Mozambique, Mozambique. Angola. Angola. Okay. We can go down. It's in the street, the Rosa, and the street. Okay. Yes, it's in the principal street, the first, second street. Okay. No to dobra, to ruszamy. Ciekawe, przypadkowo się stało tak, że złapałem tu chłopaka, w sumie sami powiedzieli, że muszę kogoś wziąć i teraz pozwiedzam sobie. Ciekawe miejsce bardzo. Tu właśnie tak jak mówiłem, było jakieś miasto niewolników, którzy typowo pracowali na tych plantacjach. What the people doing here now? How they work? What they doing? The worker. Yeah. It's the people when they work in the cocoa. But they still having Yeah, it's in the cocoa, active the cocoa plantation. Yeah. Agriculture. Yes, the plantation and the fishing and the tourism. Yeah. Ej. Patrzcie, tu taki domek drewniany. Ale ciekawie, czuję This is się... palm wine. O, okej, This is palmowy. palm wine. Olej palmowy. No i tak mi powiedział teraz, jak szła główna ulica, takie malutkie domki były dla rodzin tutaj. Te duże domy, to jak jakieś, wiecie, pojedyncze osoby przyjeżdżały, po prostu mieszkali wszyscy razem. W takich dużych jakby, nie wiem, jak to powiedzieć, dużych pokojach, pewnie wiele łóżek rozłożonych, albo w ogóle, jeżeli mieli jakiekolwiek łóżka, bo pewnie spali na ziemi. O, ale mi się to udało, ciekawa rzecz. Dobra, idziemy na samą górę tutaj i tu się znajduje właśnie szpital. And this is the part top of the plantation, and this is the hospital. It's in the Rosa plantation went to the hospital. The one hospital small is the 1914. This is the big the hospital. It's 1928. We can go in the hut, the view, the village, the one hospital. Okej, let's go. Inside. Dobra, idziemy zobaczyć do środka. Ja wam jeszcze powiem, dlaczego on akurat został wybudowany na samym szczycie tutaj tego miasteczka. Ze względu na to, żeby okna miały dobry przewiew. Żeby bryza morska tutaj docierała do środka. No bo twierdzili, że to będzie dużo lepiej dla ludzi. Or now in the hostel, or now it's small the apartment, the house, the people. Oh, some people living here. Yeah. Okej. O. Dobra, czyli tu dalej ludzie jakoś In the mieszkają. hostels, closed the hostel in 1998. Nie, Closed the hostel. Okay? Fast. Okay, let's go. Oh, be careful. Stop aqui, fica aqui mesmo. Oh yeah, view from here. This is nice view, the village. Yes. And the big house here is the house the colonial time administration Portuguese people. The big house. Okej, tutaj zarząd mieszkał cały. No i faktycznie tutaj wieje i to bardzo. This is Santana Island. Santana Island. Santana Island. This is the plantation, the coconut, the palm wine. And cacao was on the other side, yeah? Yeah. This is one hospital. Small. Oh, there another hospital, Yeah. okej, tam Yeah. jest. Tam jest jeszcze. 1914. Okay. But why they make two hospital? Many people was here sick or why? Or this one they close and open new one? Or- Yeah. And the hospital is closed. In the plantation, with the construction the one hospital, Yeah. local. Yeah, it's small. Or now in the plantation with the big. The local Okej, hospital. the plan, dobra, okej, I understand. Tak, jak plantacja się rozrastała, to ten szpital był za mały, już musieli mi duży wbudować. This is the department, the working the hospital. Yes. This is maternity. Okay, how many people working here on the plantation? Do you know? Like, Okay. how many thousand? Okay. And the people came from
the Cape Verde, and the Mozambique, the Angola. Here, you work in the plantation in Colonial in 2000. To that, okay. Yes. Or now, in the plantation cocoa, the working is the people, 5,000 people. Yes. Or now, and the people, independence, the 12, the 1975. I'm from Portuguese people, and the people are now active here, and the 3 people. Okej. Powiem wam szczerze, że to jest trochę takie przerażające miejsce, bo pomyślcie, ile ludzi tutaj zginęło, ile było zabitych przede wszystkim przez kolonizatorów. Także to takie trochę mroczne miejsce. To mi właśnie mówił, że różne były budynki dla różnych ludzi. Że tutaj byli faceci, tu kobiety, tu dzieci dalej. Także dzieci tu normalnie też były na tych plantacjach pewnie ze swoimi rodzinami. Z rodzicami znaczy się. You know how many people die here? How many people was killed? When was the like plantation? For sure the many people die here. Do you know maybe? The working. Yeah, the worker, yeah. Or now, or the... No, before. When was the... The Portuguese? Yeah. It's okay. And the people... Dobra, niestety. Dzieci za nami latają. Niestety nie zrozumiał mnie chłopak, a może nawet nie wie ile ludzi... One, two, three. Wow, together, no, too much. Too much. Okay. Za ciężkie. No, ale mówił mi, że wtedy tak 7 000 osób mniej więcej tu było. Pracowało. No. Ja nie wiem, to tak przyciągam dzieciaki zawsze. Wszędzie gdzie nie pojadę. Oh, be careful. This Tutaj. is living the Angola. Okay. This is the part fish. Tutaj właśnie chłopak mówi, że tutaj to mieszkają ludzie typowo z Angolii. W tym miejscu. Ja o tym właśnie jak czytałem sobie, to tutaj w XIX wieku było tak, że Wyspy Świętego Tomasza były jednym z największych producentów kakao na świecie. To wiecie, tu było cały czas presja, żeby to coraz więcej. Później niby jak już nie było niewolników, to tutaj ludzie niby normalnie pracowali, ale jest wiele źródeł podawanych, że w bardzo złych warunkach. Także pewnie wiele się zmieniło. Let's go at the part of the plantation, the factory, the workshop, and the story. It's okay? Let's go. Yes. Fajnie. Całkowicie przypadkowo mi to tutaj This is the wyszło. kitchen. A, okej. Yeah. To była, The big to była house kuchnia. is the kitchen. Yes. But before, when the people working here on the plantation, how many times a day they eating? Like 1 time or 2 times? 2 times. 2 times a day. Yeah. Okay. No tak, nie wiem, ludzie pewnie potrzebowali mieć siłę do pracy, ale ciężko mi w to uwierzyć, że jak byli tu niewolnicy, to jedli 2 razy dziennie. Albo jak jedli, to naprawdę bardzo mało. Fajne niektóre domki. Hello? Hello? No, Nutella. Vem, meu amor, aqui. Não vai casar. Oi, amor. This is Okay. plantation the China lemon. Cześć, na limon. Widzieliście jakieś takie coś? Ja nigdy nie widziałem. Takie cytryny chińskie. Can you give me little? Patrzcie, on mi to wyciska. Yeah. Naprawdę jak cytryna smakuje. Fajne. Tutaj sprzedają coś. O, tam jest jakieś ubranie. You living here your all life? You born here in this place? You? Yeah, you are from here? Exactly? Your family from here? Family the Cape Verde. Cabo Verde. Yeah. Okay. My mother, my padre, I from the Cape Verde, the working the colonial. Ah, okay. Yeah, Wow. yeah. And Moises here. Ah, you're from here. Yeah. Okay.
Tutaj przyszliśmy do kolejnej sekcji. Tutaj też jakieś magazyny. Now, what is inside? Yeah, this is the part colonial, the walker. This is the part, the story. This is the part, the factory. Okej, tak. This is the story, the cocoa. This is the factory, the palmer oil, palmer wine, no, palmer Oil. coconut oil, and soap. Okej. Or now this is a story, a factory. Or now this is factory arte. Okej. And his name is Faka. Yes. This is the workshop in Colonial. This is the workshop, the machine, the worker, Colonial time. And now it's closed. Patrzcie, to jest 1913. A, czyli to już powstało po czasach kolonizacji. Bardziej pewnie wtedy, chociaż nie no. No nie no, wtedy już nie było niewolników. Colonial. The train. Yes. Okay, how many kilometers here? Because I hear about this was like around 50 kilometers. That's true or not true? Okay. In the plantation, this is the 12 kilometer coast. Okay. Yes, the beach. Mhm. 80. Yeah. 80 or 18? 80, okay. 80 kilometer quadrat, the work plantation is this. This is country, the 4,000? 4,800 hectare, the plantation. The cocoa, the Okay, 4800 hektarów. Okay. It's okay. And 80 kilometer of the train. Okay. To ja czytałem, że 50, ale no może było więcej, no kto wie. This is the part, the street, the train. This is the train. Tak, tędy jechałem. Tutaj widać, możecie zobaczyć. Są tory właśnie, na których te wózki jeździły. Jedziemy teraz jeszcze kawałek do tego miasteczka. On mówi, że tu jest dużo różnych takich malutkich miejsc, które dochodzą do tego miasteczka. Ale powiedział, że mi pokazał, jak rośnie to kakao dokładnie. Znaczy ja widziałem wcześniej, ale chcę wam pokazać po prostu, bo może nie każdy widział. Okej, dobra. I tu możecie zobaczyć, jak sobie to rośnie dokładnie. To jest kakao. Zaraz mu powiem, żeby zerwał jedno i otworzył. To go and the fruit, the cocoa, but to eat. Okej. Yes. Jest. Dobra, idziemy, żeby zerwać, żebym sobie spróbował. Tutaj to w ogóle też kawę można kupić. Mają też plantację kawy. Może mi się jutro uda tam pojechać. Pokażę wam cały proces też, jak wygląda. Zobaczymy. Nie mówię na 100%, bo nie wiem, jak będzie z czasem, ale postaram się. Dobra, pójdziemy wziąć jednego. Patrzcie, tu możecie zobaczyć, jak też rosną na drzewie. Elegancko otwiera. It's not eat. Okay? Okej. Not eat. Yes. Yeah. In the part the cocoa, you can eat. Is in the fermentation and the drying cocoa. Okay. Is eat here. Okej. Okay. This is. Yes. Regard. To dookoła. You can. Ciekawe, nie widziałem jeszcze nigdy w życiu w takiej formie. Widziałem albo suche, albo coś. O, This tutaj is ma the być suszone. cocoa. This is cocoa fermentation. 7 days. 7 days. Yes, and it's the 7th day you can in dry. It's okay. You can do it. This is cocoa chocolate. You can. Okej, I try now. Do it. O, This is cocoa chocolate. no, smakuje dobrze. Jak gorzka czekolada. O, Yeah, nice. that's good. Thank you. No, naprawdę jakbym miał gorzką czekoladę po prostu.
Oh, I don't want more. Thank you. A teraz szybki przerywnik, żeby Wam powiedzieć o tym, że teraz książkę Moja ucieczka możecie kupić tylko i wyłącznie na stronie Extreme Hobby łamane przez Podróże Wojownika. Możecie także tam dostać fajne ciuchy, jakieś koszulki, spodenki, jakieś gadżety i dużo więcej. Także serdecznie zapraszam. A jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem e-booka, zapraszam serdecznie na stronę notolecę.com. Okej. No powiem Wam tak, że zabieram je w takie miejscówki. W ogóle po tym tam miasteczku. Nie wiem dlaczego, ale jakoś mu zaufałem. No ale przyznam szczerze, jeszcze ten klimat tego miejsca. No nie jeden by się bał sobie tak pójść z nieznajomym po takich miejscówkach. Jeszcze oprowadzę mnie naprawdę po takich... Wow, pies wyleciał. Takich zakamarkach niezłych. Ale to są przygody właśnie. Patrzcie, jakie tu stare domki. Takie typowo drewniane. Widać, że tu stoją bardzo wiele lat. I kolonizatorzy budowali. No nie budowali. Budowali niewolnicy, ale za czasów kolonizatorów. Patrzcie, tutaj jest pokazane właśnie jak suszą to kakao. To wszystko brązowe to jest kakao. Czekajcie, spróbuję bliżej, trochę ciemno już. No właśnie, tak myślałem, że będzie problem. Ale to wszystko to jest kakao, które się suszy. Pytałem się właśnie przed chwilą, czy to mają szkołę. To może jest szkoła, przedszkole. Mają szpital. Tutaj boisko, mają dzieciaki do gry w piłkę. Tutaj właśnie był dom głównego szefa za czasów kolonizacji. Tutaj mieszkał przy głównej drodze. I to jest właśnie to. Wszystkie historie, które dzieją się z przypadku. A to, że spotkałem tego chłopaka, to był totalny przypadek. Bo na początku jak wjechałem, tylko zaczepił mnie inny i powiedział, no jak chcesz tutaj być, to musisz wziąć przewodnika lokalnego, który ci wszystko pokaże. Samemu to nie można. A ja mówię, dobra, ale znajdź mi kogoś, kto mówi po angielsku, to wtedy będzie każdy zadowolony, bo ja z chęcią kogoś takiego wezmę, żeby mi opowiedział o tym wszystkim. No i zawiózł mnie do tamtego. I resztę mogliście już zobaczyć. Widać dalej jeszcze opuszczone budynki, poburzone już bez dachów. Magazyny. Ale mi się udało. Tak się teraz rozlało, że szok. Czepko urodzone, jak zwykle. Nie, no właśnie straciłem przed chwilą pół godziny czasu. Gościu po prostu na recepcji nie potrafi liczyć. Jak ważna jest edukacja i jak słaba jest edukacja właśnie w tych krajach afrykańskich, to jest szok. Gościu nie potrafił odjąć od $100 82 i ile mi ma wydać. I jeszcze zrobić, no jeszcze dobra, jeszcze zrobić razy ich walutę i w sumie miał mi dać 400 dobra. Tyle tam wyszło w sumie. No i nie idzie. No nie idzie. Gościu nie potrafi tego do siebie dodać, pomnożyć, znaczy odjąć, pomnożyć. No nie ma szans. No, wychodzi mu, że ze 100 odjąć 82 to jest 8. Ja mówię, gościu, jakie 8? A gdzie się 10 zginęło? No tak wychodzi i idzie. On mi chce dać połowę tego, co ja powinienem dostać. To gościu na recepcji w takim wcale nie tanim hotelu. I no nie idzie mu tego wytłumaczyć. Szok. Jeszcze mu mówię, proszę zawołaj menadżera, zawołaj kogokolwiek, bo ja nie mam czasu tutaj tracić na twoje braki, dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu, dzieleniu. Zawołaj, ktoś ci powie, że nie masz racji i tyle, i koniec. No nie idzie. A on mówi, że on ma rację. A my dobra, to jak ty masz rację, to ja idę do banku, wolę wziąć pieniądze niż twoją racją stracić $10. Czy jest tu bezpiecznie? Mi się wydaje, że tak, ale po tym jak widać po niektórych domach, te, które ładniej wyglądają, no to wszystkie są otoczone właśnie drutami, taką zasieką.
O, tutaj widać typowo stary, pokolonialny budynek. Specjalnie wracam tutaj, bo muszę Wam coś pokazać. Dobra, musiałem tu specjalnie wrócić, moi drodzy, przez to, że wczoraj nie byłem świadomy, kim jest ten człowiek tutaj. Zacznijmy od początku. Jak się zaczęło to, że w ogóle Portugalczycy się tu znaleźli? Portugalczycy odnaleźli te wyspy pod koniec XV wieku. Szacuje się, że około 1470 roku. No i zaczęli tutaj tworzyć swoją kolonię od podstaw, dokładnie. To, że nie było ludzi, tutaj nie były one zamieszkałe, no to musieli zwozić tutaj niewolników z innych krajów, które też kolonizowali i skąd po prostu ich zabierali. Wyspy São Tomé stały się miejscem przerzutu, rozładunku, handlu. Wiem, że to bardzo źle brzmi, ale tak było. Ludźmi, dokładnie niewolników, którzy byli tutaj z różnych krajów dookoła. Po prostu tu ich zwozili, tu ich sprzedawali, przeładowywali na inne statki i płynęli głównie do Brazylii, ponieważ Brazylia też wtedy była kolonią portugalską. No i tak, w XVI wieku wyspy São Tomé i Príncipe były największym producentem cukru. Niewolnicy po prostu uprawiali tu trzcinę cukrową, produkowali, przetwarzali, sprzedawali, pracowali w bardzo, bardzo złych warunkach. Po czasie zmienili te plantacje na kakao, ponieważ cukier już nie był takim towarem dochodowym, ponieważ w innych miejscach też zaczęli to robić. Zaczęli uprawiać tutaj kakao. Ale jeszcze zanim tam później czasy były kakao, to trzeba powiedzieć o tym, że ludzie tutaj też się buntowali. Niewolnicy robili tutaj swoje powstania, wybuchały protesty i ten człowiek właśnie, który jest bohaterem narodowym właśnie Wysp Świętego Tomasza i Książęcych, czyli Remy Amador, był gościem, który przeprowadził tutaj największy bunt w ogóle w dziejach i został zapamiętany. Rei Amador, prawdziwe imię Amador Vieira, to narodowy bohater Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, który stał się trwałym symbolem walki o wolność. W 1595 roku stanął na czele potężnego powstania niewolników, ogłaszając się królem wyspy i rzucając wyzwanie portugalskim kolonizatorom. Choć początkowo odnosił ogromne sukcesy i przejął kontrolę nad większością terytorium, jego siły zostały ostatecznie pokonane, a on sam stracony rok później. Mimo tak tragicznego końca, legenda o niezłomnym władcy przetrwała wieki w świadomości i kulturze miejscowej ludności. Dziś jego wizerunek dumnie zdobi lokalne banknoty, a 4 stycznia jest corocznie obchodzony jako święto narodowe ku jego czci. Koniec XIX wieku znoszą niewolnictwo, ale to, że niewolnictwo zostało zniesione oficjalnie, nie znaczy, że zostało zniesione całkowicie, ponieważ ludzie, którzy tutaj pracowali na tych plantacjach, byli tutaj przywożeni z innych kolonii portugalskich, byli przetrzymywani w złych warunkach, mieli ograniczoną wolność, pracowali bardzo ciężko, czyli niby tego niewolnictwa nie było, ale jednak kolonizatorzy dalej pokazywali, kto tutaj rządzi. Rządy kolonizatorów trwały tutaj aż do XX wieku, bo oficjalnie Wyspy Świętego Tomasza i Książęce ogłosiły swoją niepodległość w 1975 roku. Wtedy stały się wolnym krajem, ale, moi drodzy, ja Wam powiem moje spostrzeżenia. Byłem już w prawie 40 krajach Afryki. Widziałem kraje, w których naprawdę były różne rządy. Portugalczyków, Francuzów, Anglików, no i jeszcze tam były inne, jeszcze Niemcy gdzieś tam byli, ale dobra, mniejsza z tym. Głównie Portugalczycy, Hiszpanie i Anglicy. I powiedzcie mi jedną rzecz. Dlaczego skoro kraj, na przykład jak ten w 75 ogłosił niepodległość, inne tam jeszcze w 60, tam parę było takie, co w 60 i tak dalej, jak się zaczęły te inne czasy. Powiedzcie mi taką sprawę. Czy kraj może powiedzieć, że jest wolny od kolonizatorów, skoro trzymają na tym łapę? Trzymają do teraz łapę na kraju. Trzymają łapę na rządzie. Oni decydują o rządach, kto będzie prowadził, kto będzie kierował państwem w danym kraju, żeby współpracował dalej z europejskim krajem. Język, jesteśmy w Afryce, a oni dalej mówią językiem europejskim i to jest ich pierwszy język. Na przykład jesteście w Afryce, mówią po francusku, po angielsku, po portugalsku. Hello? I
większość interesów tu jest. Kraje europejskie dalej ich okradają. No to umówmy się, czy to zostało tylko oficjalnie wycofane, czy dalej jest? Bo moim zdaniem dalej jest. No i taka jest prawda. No wyobraźcie sobie, jedziecie do Azji, powiedzmy. Jedziecie do takiego kraju, nie wiem, jak Tajlandia. A tam wszyscy mówią po niemiecku, przypuśćmy. Flagi niemieckie wiszą razem z ich flagami. Macie wpływy właśnie tych firm wszystkich i tak dalej. Niemcy wywożą połowę waszych surowców. No, jest jak jest. Wiem, że wiele osób może powiedzieć tak, no gdyby nie kolonizatorzy, to gdzie by była dalej Afryka? Dalej by mieszkali w szałasach, w domach z patyków i tak dalej. No i dalej to robią. No dalej tak mieszkają. Jest wiele krajów, które po prostu od setek lat się nie zmieniły nic. Wiadomo, jest dużo miast, które wyglądają ładnie. Są tu też interesy prowadzone przez różne kraje i tak dalej. I oczywiście trzeba pamiętać, że w tamtych czasach wiele milionów ludzi zginęło. Wiele milionów ludzi zostało wywiezionych z Afryki i nigdy tu nie wróciło. Skąd w Ameryce Południowej znaleźli się czarni? Z Afryki. Skąd na Karaibach, Stanach Zjednoczonych, Europie? Wszyscy zostali przywiezieni. No a teraz, no wiadomo, teraz sami wyjeżdżają lub płyną na pontonach. I dobra, więcej nie mogę powiedzieć. Mam dużo do powiedzenia na ten temat, ale niestety wiele rzeczy mnie ogranicza. Ale no z drugiej strony, jak jesteście okradani przez całe życie, to co się dziwić. A kraje europejskie okradają Afrykę od setek lat. Najpierw z ludzi, później z surowców naturalnych, z pieniędzy. I Afryka po prostu dla wielu krajów zawsze musi być biedna. Ona nie może być za bardzo rozwinięta, nie może być wyedukowana, ponieważ ludzie, którzy są wyedukowani, się stawiają. Robią się bunty, sprzeciwiają się. Dlatego tutaj zawsze będzie tak, jak jest. I na tym skończę ten odcinek. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Jak Wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, bo to podbija moje zasięgi. A ktoś nie subskrybuje, zostawcie suba. Pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek. Właśnie zaraz ruszam do dżungli, ruszam zwiedzić tą piękną część Wyspy Świętego Tomasza.